Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Od zera do automatycznego domu. W tym odcinku pokażę Wam, jak dodać odkurzacze automatyczne do Home Assistant na przykładzie dwóch różnych marek, marka Dreamy i Xiaomi, chociaż Roborock bardzo podobnie dodaje się tak jak Dreamy, więc jeżeli jeszcze nie macie swoich odkurzaczy w Home Assistant, to zapraszam Was na materiał, rozważcie subskrypcję, SmartTube zaprasza i zaczynamy. Jeszcze słowem wstępu, zawsze jak powtarzam, że mam Home Assistant, to nie muszę używać żadnych innych aplikacji, bo wszystko Home Assistant załatwi, ale złapałem się na tym, że odkurzacz włączałem po prostu wchodząc w ich aplikację, czy na przykład Dreamy i tam odpalałem. No i postanowiłem zgłębić temat i zobaczyć, jakie są możliwości i okazało się, że w dosyć przystępny, prosty sposób możemy dodać i Dreamy, i Xiaomi odkurzacze, i Roborocki, więc zaczynamy od tego, że będziemy musieli zainstalować kilka rzeczy. Żeby rozpocząć instalację potrzebnych integracji, dodatków, musimy mieć Haxa. Jeżeli jeszcze nie macie Haxa, jest to Home Assistant Community Store. Jeżeli jeszcze tego nie macie, to gdzieś tutaj wrzucę kartę, na której możecie wejść w mój film. Jeden z pierwszych odcinków tej serii i tam dowiecie się, jak zainstalować Haxa. Chociaż jak wpiszecie sobie w internet, też możecie to dodać, ale ja zakładam, że już to macie i pokażę Wam, jakie integracje, dodatki trzeba zainstalować. Więc zacznijmy od Dreamy. To będzie pierwszy odkurzacz, który Wam pokażę, jak dodać. No i jeśli chodzi o Dreamy, to tutaj w tym Haxie trzeba wyszukać Dreamy i mamy to i to będzie trzeba zainstalować. Przechodzimy na dół, Add Integration to My Home Assistant, więc to jak klikniemy, to doda się nam ta integracja. Mając już tą wgrane, wystarczy przejść do ustawień, integrację i tutaj dodaj integrację w Dreamy i jest to Dreamy. Klikamy, będziemy musieli hasło, login i nasz odkurzacz powinien się wtedy już pojawić w Home Assistant. Bardzo prosto, jak widzicie, więc tutaj ja odnajdę moje Dreamy. Mam jedno urządzenie i od razu całe sterowanie jest tutaj dostępne. Jak widzicie, mamy 234 NCE, które wydaje mi się, że już są niedostępne, ale jak były dodane, potem wygasły. No ale to mamy. I mając już zainstalowane Dreamy, widzimy odkurzacz, możemy go odpalać już z poziomu Home Assistant, ale to odpalanie troszkę nie jest wygodne, bo wchodzimy tutaj i możemy coś tam kliknąć. Mapy nie mamy, nie możemy wybrać, których pokoi odkurzacz powinien odkurzyć, więc nie jest to, co można oczekiwać. I jeszcze przed dodaniem karty, gdzie będziemy mieć możliwość sterowania odkurzaczem już ze wszystkimi opcjami, to musimy zainstalować jeszcze jedną rzecz. Jest to Xiaomi Vacuum Map Card. W fakcie wpisujemy Xiaomi Vacuum i instalujemy tą integrację. Mając już to, bardzo możliwe, że będziecie musieli zrestartować Home Assistant. Jak musicie, to zróbcie i musimy teraz wrócić do Dreamy Vacuum w Haxie, żeby skopiować pewien kod. I ja go też wrzucę do opisu filmu, ale on jest tutaj na dole. Jakby ktoś chciał stąd skopiować, no to tutaj w pierwszej części, bo jak możecie zobaczyć, są dwie różne karty, dwa różne kody, które możemy skopiować. Kopiujemy ten górny i musimy to wkleić do narzędzia deweloperskie, szablon. Po lewej stronie wklejamy ten cały kod, który mieliśmy i musimy poprawić dwie rzeczy. My musimy wybrać kamera Entity, ale również Vacuum. Jeżeli chodzi o kamerę, no to u mnie to jest 40 Ultra Complete Map i mamy kamerę. Samo przy Vacuum wybrać Vacuum X40 Ultra Complete. I mając to, wszystko już się ładnie nam tworzy i kopiuj wklej do karty nowej karty. Po prawej stronie mamy wynik, więc co robimy, to zaznaczamy cały ten kod. Ctrl-D, Ctrl-V, przechodzimy do przeglądu i tu musimy dodać nową kartę. Gdzie chcecie to dodać, na początku możecie przetestować, potem przenieść w odpowiednie miejsce, ale powiedzmy ja tutaj to chcę i edytuj, tutaj nowa sekcja i chcemy dodać kod YAML, czyli edytor konfiguracji YAML na samym dole. Klikamy w to, tu zaznaczamy wszystko i wklejamy nasz kod. I od razu widzicie, pojawia się mapa i jak zjedziecie jeszcze niżej,
to opcje do naszego odkurzacza. Jeżeli chodzi o tą kartę, to mamy też możliwość opcji edytora wizualnego, więc jeżeli nie pokaże edytor wizualny, możecie łatwiej sobie wszystko zedytować. I platforma integracji odkurzacza, tutaj możecie sobie różne wybierać, nawet Roborock, i to zmienia dolne opcje, które są dostępne. Więc ja wydaje mi się, że tutaj korzystam Xiaomi Mio i to mnie kosztowało, bo było mało rzeczy, albo to nie było to. Może być. Mając to, ja nadal nie miałem wystarczająco rzeczy, które chciałem używać, które używam. Więc to, co tutaj jest, było za mało, więc co zrobiłem? Tutaj to zapiszę, ale przejdę do mojej innej karty. Tutaj mam stworzone już to. I teraz przechodząc, mam pionowy stos. W tym pionowym stosie pierwszą kartą jest ten kod, który właśnie kleiliśmy z odkurzaczem i mapą, a drugi element to są rzeczy, które dodałem. W tym elemencie mam trzy encje. To wydaje mi się, że jest karta encja, a tu już w zależności co wy lubicie, różnie możecie mieć pokazać, ale ja dodałem jedno po drugim i tak jak widzicie, znalazłem encje, które mnie interesują. Jest to Cleaning Mode, Max Action Power i to jest taki binarny sensor, włącza się i wyłącza, oraz Cleaning Route, to są jakby sposób odkurzania. Może być, jeżeli macie mycie podłogi, to może być intensywne, głębokie, normalne, szybkie i w zależności od jaki wybierzecie, macie różne sprzątania. No i mając te ustawienia, to jak widzicie są tutaj 3 dodatkowe, jest to wszystko, co potrzebuję przy użyciu do sprzątania, do używania tego odkurzacza. Ale sprzątanie strefowe już od razu działa, ale sprzątanie pokoi od razu nie jest włączone, nie działa. Więc żeby to zrobić, bo akurat ja też się troszeczkę z tym pomęczyłem, to musicie przejść na kartę swojego odkurzacza i tu jest wygeneruj konfigurację pokoi. Jak to klikniecie, to on wtedy odnajdzie te pokoje, będzie wiedział jak wyglądają i potem na przykład, jak to już macie, to zapisujecie i potem klikniecie sobie, a to może pokażę wam na tym. Sprzątanie strefowe i pokoje od razu dodał. Dobra. Jak tam to klikniecie, to pokoje powinny się zrobić i takie sprzątanie pokojów powinno działać. I tutaj jest wszystko ok. Gdyby właśnie pokojów nie było, no to musicie zrobić, to wam chwilą powiedziałem. Sprzątanie strefowe, tu klikamy i możemy dodać strefę, plusik, jak widzicie strefa jest, możemy ją sobie rozszerzać, możemy drugą strefę, ile razy ta strefa ma być dana odkurzona, więc wszystko działa. Tutaj by było to wszystko, jeśli chodzi o Dreamy. Wydaje mi się, że jeżeli wam na przykład jakieś inne opcje chcecie, no to musicie po prostu popatrzeć, wejść w integrację Dreamy, popatrzeć co wam brakuje, czy w Roborocka, bo Roborocka też są integracje, tak samo się dodaje więc to powinno być proste. Jeżeli coś wam brakuje, dodajecie sobie pod tą główną kartą i macie pełne sterowanie waszego odkurzacza. Jeżeli chodzi o odkurzacze Xiaomi, no tutaj troszkę jest większa zabawa, więc przechodzimy od razu do tego. I co musimy zrobić, to zainstalować jeszcze jedną integrację, która nazywa się Xiaomi Cloud Map Extractor, więc tutaj również musimy przejść do Haxa, wyszukać sobie to i to jest to Xiaomi Cloud Map Extractor i to musicie kliknąć zainstalować i jak to już macie, no to musimy przejść do jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jest to, możecie to znaleźć na GitHubie i ten link wam podeślę, ale musicie ściągnąć tutaj na górze Token Extract. Token jest potrzebny, żeby dodać dany odkurzacz i mieć możliwość ściągnięcia mapy waszego odkurzacza, więc to możecie ściągnąć. Tu jest to, wydaje mi się, wszystko w miarę dostępne i widzicie, to nie jest jakiś nieznany GitHub. Ma dużo osób, które dały gwiazdkę, sporo osób ogląda, są osoby, które kontrybuują do tego rozwoju tego kodu, więc powinno być wszystko ok. Ja z tego skorzystałem i nie mam żadnych problemów, ale to tak, klikamy w Token Extractor exe, to się ściąga. Jak już to mamy ściągnięte, to musimy kliknąć 2 razy w ten plik, to razem z wami przejdę. Jak klikacie w ten plik exe, to pojawia wam się takie czarne okienko Command Window. Tutaj musicie wpisać swój e-mail. Jak wpiszecie swój e-mail, musicie podać swoje hasło, oczywiście do aplikacji Xiaomi i Home. Jak wpiszecie swoje hasło, to macie możliwość wybrania regionu. Jeżeli nie wiecie, na jakim jesteście regionie, albo nawet jak wiecie, to lepiej co zrobić, to po prostu pominąć ten krok, nic nie wpisywać, tylko nacisnąć Enter. I co teraz będzie? Teraz ten kod przejdzie do wszystkich regionów aplikacji Xiaomi Home i ściągnie do każdego urządzenia wasz token. Nie tylko do odkurzacza, ale też do innych, więc tutaj to, co
zostanie wypisane, powinniście sobie skopiować do jakiegoś notatnika i zapisać. I znaleźć sobie najlepiej już od razu wasz odkurzacz, jaki ma token i IP. Jak już będziecie mieć to ogarnięte, no to tutaj macie przykładowe rzeczy, jakie będą wypisane i powiedzmy, że już macie ten token i IP. Teraz musicie z powrotem przejść do Home Assistant i będziemy dodawać jeden sensor, to nie jest sensor, kamerę do waszego pliku configuration.yaml. I teraz przechodzimy do File Editora. W File Editorze szukamy configuration YAML i na samym dole możemy dodać nową opcję i jest to kamera. Ja wam ten kod wrzucę również w opis filmu, ale co jest ważne, to platforma to jest zawsze ta sama, następnie host to jest IP, token właśnie z tego token ekstraktora trzeba skopiować na naszego odkurzacza, wpisujemy znowu e-mail, hasło i tutaj dwie opcje draw all, attributes, calibration points i room. Ja na początku nie miałem rooms, to powodowało to, że nie byłem w stanie mieć sprzątania danych pokoi. I to mi nie działało, więc to jest bardzo ważne, czyli dodajemy room. I mając to, musimy to zapisać, zrestartować Home Assistant. Jak zrestartujecie Home Assistant, no to pojawi wam się wtedy nowa encja i jest to ta kamera i ona właśnie przechowuje waszą mapę. I może nie wspomniałem wcześniej, ale jak macie odkurzacz Xiaomi, no to ten odkurzacz Xiaomi też musicie wcześniej już dodać do Home Assistanta i żeby go dodać, no to macie wiele opcji. Wydaje mi się, że nawet te odkurzacze, one automatycznie są wykrywane przez Home Assistant. Jeżeli nie, no to w Hacksie możecie dodać taką integrację jak Xiaomi Mute Auto i wydaje mi się, że tą używam i to jest chyba jedna z bardziej popularnych aplikacji, integracji w Hacksie, która doda wam od razu wszystkie rzeczy z Xiaomi Home. No i teraz co musimy zrobić, to znowu możemy przejść do tego szablonu, tego kodu, który wam powiedziałem i on automatycznie się kasuje, więc wystarczy przejść do narzędzia deweloperskie ponownie. Szablon, jak widzicie, ten kod, który wkleiliśmy, nadal tu jest. Co robimy, to zmieniamy teraz kamerę, wyszukujemy to i tutaj widzicie, mam od razu Xiaomi Cloud Map Extractor i to jest ta nowa kamera, którą dodaliśmy w configuration.yaml. No i vacuum, inny vacuum u mnie i bathroom robot cleaner, to wybieram. No i znowu mamy po prawej stronie kod, który musimy skopiować, zaznaczamy, przechodzimy do przeglądu i tworzymy sobie nową kartę, sekcję, gdziekolwiek chcecie to dodać i u mnie akurat tutaj już mam to dodane. Jedyne co na przykład mi się tutaj nie podoba, to ta mapa, że ona jest taka oddalona i no nie, można to przybliżyć i zablokować i zapisać, jak widzicie, przybliżyć, zapisać, no i wtedy powinno zostać i zostaje, ale wydaje mi się, że jak odświeżycie, to może to znowu wam zniknąć, ale okej. I teraz mając to ten kod dodany, wrzuciliście go sobie, dodajcie nową kartę, musi być to YAML, edytor YAML i w edytorze YAML kod. Możecie przejść do edycji wizualnej i teraz ja tutaj wybrałem też Xiaomi Mio i tutaj są tylko dwie rzeczy, Wydaje mi się, że tutaj akurat więcej nie potrzebuję i co jest ważne, tutaj miałem problem właśnie z tymi pokojami i co trzeba nacisnąć, to trzeba wygeneruj konfigurację pokoi, to klikacie i będziecie mieć wtedy możliwość wybierania pokoi, które mają być odkurzone. Więc sprzątanie strefowe działa, ale wybiorę pokoje. Jak widzicie, pokoje są dodane i mogę sobie wybrać, które pokoje mają zostać odkurzone. To wybieram i klikamy play i włącza się odkurzanie danych pokoi. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o dodanie odkurzaczy, mamy załatwione Dreamy, mamy załatwione odkurzacze Xiaomi ze stajni, powiedzmy Xiaomi i Roboroki bardzo podobnie działają. One też powinny mieć od razu dodaną kamerę i powinno to być. Jeżeli nie, no to macie ekstraktora i tam możecie spojrzeć też, jakie odkurzacze są wspierane i jakie będą działać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo wam coś nie działa, no to dajcie mi znać w komentarzach, ale wydaje mi się, że już to wyczerpaliśmy temat. Powinniście na tym etapie wiedzieć, jak dodać wasz odkurzacz do Home Assistant, żeby już wszystkie urządzenia móc sterować Home Assistant. I to by było na tyle. Rozważcie subskrypcję. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!